Witamy z klubu SP5KB. Dziś dzięki uprzejmości firmy RT.com oraz pewnałączność.pl dzięki wypożyczeniu do testów mamy możliwość zaprezentować Wam Hetera CK03, czyli uchwyt do samochodu dla radiotelefonów z serii PD7. Jest to jedna z trzech wersji tego produktu CK03. Są jeszcze dwie inne. CK03E, czyli wersja rozszerzona z funkcją bezprzewodową. Możemy rozmawiać na przykład przez słuchawkę bluetoothową. Oraz CK03S. Jest to wersja tak zwana pasywna i służy tylko i wyłącznie do ładowania. Nie mamy możliwości podłączenia zewnętrznej anteny, tak jak w tym modelu. Przystąpimy teraz do rozpakowania. Zobaczymy co jest w zestawie. Tutaj na początku widzimy sam uchwyt. To jest właśnie uchwyt. Na razie odłożę go na bok. Zobaczymy jakie mamy jeszcze akcesoria. Tutaj jest kluczyk. Służy on do odblokowania zabezpieczenia, ponieważ radio możemy zablokować w uchwycie tak, żeby niepowołana osoba nie mogła go łatwo nam z samochodu zabrać i wyjąć z uchwytu. Pokażemy to później. Tutaj mamy adapter antenowy. Ten adapter wkręcamy między radio a naszą fabryczną antenę. Tutaj to właśnie na zewnątrz umożliwia zrealizowanie styku pomiędzy radiem, jego anteną, a uchwytem. Dzięki temu właśnie tędy sygnał podąża do anteny zewnętrznej, która jest podłączona do uchwytu. To również pokażemy. Jest oczywiście kabel, dzięki któremu możemy pociągnąć zasilanie 12V z samochodu. Może być to też według etykiety, którą widzieliśmy wcześniej, do 24V. Tą wtyczkę wpinamy w uchwyt, to też sobie sprawdzimy, zobaczymy jak działa ładowanie w przypadku, gdy podłączymy w samochodzie. Tutaj jest informacja o zasilaniu. Tutaj podłączamy źródło, tutaj natomiast wpinamy do uchwytu, co sobie zaraz wykonamy. W zestawie są również śrubki montażowe, dwa różne widzę rozmiary i typy wkrętów oraz sama taka płytka, którą właśnie możemy zainstalować w samochodzie i dopiero do niej tymi dwoma środkowymi śrubami przykręcamy sam uchwyt w ten oto sposób. Na razie to sobie zostawimy. Nie będziemy dzisiaj instalować uchwytu w samochodzie, natomiast skupimy się na innych funkcjonalnościach. Tutaj widzimy status ładowania, diodę. Od spodu mamy trzy złącza. Antena do GPS-a, jeżeli mamy radio, które ma w sobie pozycjonowanie. Antena zewnętrzna na BNC. Specjalne złącze do mikrofonogłośnika. Niestety nie pasuje mikrofonogłośnik z serii MD. Jest to dedykowany mikrofonogłośnik. W opisie filmu załączymy link, żebyście mogli zobaczyć, który model pasuje. Tutaj podłączamy zasilanie 12 do 24V, co zrobimy sobie teraz, aby mieć ładowanie radiotelefonu. Tutaj jest jeszcze dodatkowe złącze na głośnik. Jest dedykowany do tego zestawu głośnik, który możemy sobie w samochodzie zainstalować i podłączamy go właśnie tutaj. Całość wygląda bardzo solidnie. Tutaj środek jest metalowy, jest to naprawdę wygląda bardzo dobrze. Połączenie z samym radiotelefonem realizowane jest w taki sposób, że tutaj z boku mamy złącze akcesoriów, taką płytkę, która w momencie jak ją zamykamy wsuwa się i dociska do radiotelefonu. Tutaj zwalniamy blokadę i odsuwa się od telefonu całe złącze. Tutaj natomiast wchodzi nasz adapter antenowy, który zaraz przykręcimy w radio i gdy zainstalujemy radio w uchwycie będzie wszystko jasne. Oraz tutaj na górze mamy blokadę. To jest właśnie ta blokada, która uniemożliwia łatwe wyjęcie radia, jeżeli ją założymy. Blokadę włączamy poprzez wciśnięcie tutaj press lock i w tym momencie nie będziemy w stanie wyjąć radia z uchwytu. Tutaj ta blokada się nie zwolni i będzie ono trzymane za antenę, aż blokujemy blokadę, co robi się właśnie tym wspomnianym wcześniej
wspomnianym wcześniej kluczykiem, wsuwając go tutaj i widzimy, że blokada się zwolniła. Jest jeszcze jedna bardzo ważna funkcja, ponieważ w radiotelefonach z serii 7 możemy mieć różnej pojemności baterie. W tej chwili tutaj jest bateria BL2008 o pojemności 2 Ah i mamy również do dyspozycji baterię BL3001, czyli powiększoną, największą w tej chwili dostępną baterię 3 Ah, jednak jest ona grubsza i powstaje pytanie, w jaki sposób dopasować uchwyt do tak grubej baterii. Jest to zrealizowane w sposób następujący. Tutaj na dole, w tej części, w którą wsuwamy dół radia, a właściwie samą baterię, która tutaj na tych bolcach w te jakby uchwyty się wsuwa, mamy tutaj taką blokadę. Możemy regulować głębokość uchwytu. Thick, thin. W tej chwili jest to thick, czyli możemy wsunąć grubą baterię, no, ale jeżeli mamy akurat radio z cieńszą baterią, możemy odblokować i przysunąć, zmniejszyć głębokość uchwytu, a następnie zablokować i teraz wejdzie nam radio z baterią mniejszą. Na razie będziemy działać z mniejszą baterią, potem upewnimy się, że na pewno zmieści się ta większa po przestawieniu głębokości. Tutaj mamy bardzo ważną informację, aby przed zainstalowaniem radiotelefonu w uchwycie wyjąć klapkę, która zasłania nam tutaj złącza akcesoriów, ponieważ ona się tutaj nie zmieści, nawet po otwarciu. Próbowaliśmy zorientować się, jak ją w łatwy sposób wyjąć. Niestety nie udało nam się to. Jest tutaj taki trzpień, który wygląda podobnie jak taki trzpień w zegarkach. Niestety bez rozcięcia tutaj gumy, która była na tym trzpieniu owinięta, nie udało nam się wyjąć tej klapki. Podobno jest to możliwe poprzez jakieś manipulowanie tutaj tym trzpieniem, wysuwaniem, tak jak w pasku od zegarka przykładowo, ale nam się to nie udało. Także musieliśmy rozciąć gumę i wysunąć w ten sposób klapkę. Nie wiemy, być może jest jakiś lepszy sposób, ale na szybko nie udało się go znaleźć. W tej chwili zainstalujemy sobie adapter antenowy, czyli odkręcamy fabryczną antenę, wkręcamy przygotowany adapter. Jest on w zestawie z tym produktem zawsze, z tego co mi wiadomo w tej wersji, i przykręcamy z powrotem antenę. Po ustawieniu odpowiedniej głębokości w uchwycie jesteśmy właściwie gotowi, aby takie radio włożyć. Oczywiście jest przewidziane również miejsce na klips, tutaj jest bardzo dobre wgłębienie, także wszystko powinno się bez problemu zmieścić. W tym momencie wkładamy sobie radio, tutaj po podłączeniu zasilania już widać, że w tej chwili pokazuje nam, że nie jest ładowane, jest jakiś kłopot. Włożymy radio i wciskamy. Tutaj już uchwyt zablokował się nam na adapterze antenowym, wygląda to naprawdę, siedzi bardzo dobrze, bardzo solidnie. I w tym momencie tutaj z boku dociskam złącz akcesoriów, aż się zablokuje i widzimy, że radio się też ładuje w tym momencie. Podłączymy jeszcze antenę zewnętrzną, zweryfikujemy sobie łączność z odległym przemiennikiem. Niestety nie mamy dedykowanego mikrofonu głośnika, więc będziemy musieli mówić do mikrofonu, ale zobaczmy jak to działa. Tu widzimy już, mamy jakąś rozmowę przychodzącą, także słyszymy przemiennik z Pruszkowa. Poziom sygnału pokazuje, że jest on bardzo dobry. Mamy antenę na dachu, także zdecydowanie widać, że to złącze antenowe działa i to bardzo dobrze. Wykorzystam tak zwaną papugę echo, żeby sprawdzić, jak dolatujemy do tego przemiennika. Jeżeli byśmy robili to bez tego uchwytu, bez anteny zewnętrznej, z pewnością albo byśmy w ogóle nie mogli nawiązać łączności, albo byłaby ona cały czas przerywana. Test CK03, jak dolatujemy. CK03, jak dolatujemy. No jak widać, łączność jest bardzo dobra, cały czas tutaj poziom sygnału był praktycznie maksymalny, tylko że jest to dość bardzo oddalony przemiennik, także myślę, że złącze antenowe i połączenie z anteną zewnętrzną działa naprawdę bardzo dobrze.
Nie rozgryźliśmy jeszcze, co to jest tutaj. Wygląda to na trochę jak dioda LED. Być może jest to tylko jakaś ozdoba estetyczna. Natomiast nie zauważyliśmy, żeby w jakiś sposób ta dioda coś pokazywała. Być może miała to być dioda, która pokazuje to samo co na samym radiu, ale trudno powiedzieć. Albo być może działa dopiero po podłączeniu mikrofonu głośnika. Zablokuję w tym momencie radio w środku uchwytu. Zobaczymy jak działa blokada. Nawet tutaj po odłączeniu z boku, złącza akcesoriów, no nie jestem w stanie w żaden sposób wyjąć radia. Jest ono tutaj zablokowane. Bardzo dobrze siedzi, nie da się też właściwie odkręcić nawet samego adaptera, mogę co najwyżej samą antenę. Nie wyjmę na pewno radia, żadna niepowołana osoba nie będzie miała możliwości, żeby w łatwy sposób wyjąć radia, szczególnie jeżeli nie wie w jaki sposób należy je odblokować. Teraz kluczykiem sobie tą blokadę zdejmiemy i spróbujemy wysunąć radio. Siedzi ono naprawdę bardzo mocno, więc nie ma możliwości jakiegoś przypadkowego wysunięcia się, rozłączenia czy jakichś luzów. Wszystko sprawia wrażenie naprawdę solidnego pod tym względem. Spróbujemy jeszcze sobie jak pasuje ten uchwyt do radia, które ma grubszą, większą baterię. W tym momencie wkładamy grubszą, większą baterię. Jak widać radio jest dużo grubsze. I dostosujemy teraz CK03, czyli odblokowujemy, zwiększamy głębokość i blokujemy. W tym momencie możemy włożyć takie radio i pasuje tak samo idealnie. Możemy je zablokować, nic się nie rusza, nie ma żadnych luzów tutaj. Wszystko naprawdę wygląda bardzo porządnie. Radio się ładuje, mamy zasięg z anteny zewnętrznej, także wygląda to naprawdę bardzo dobrze. Szkoda, że nie mam okazji przetestować z mikrofonem głośnikiem, ale myślę, że jeżeli wszystko działa tak dobrze jak dotąd, naprawdę będzie to bardzo dobre rozwiązanie do samochodu, jeżeli często poruszamy się samochodem, ale też często z niego wychodzimy. Jest to na pewno ciekawe rozwiązanie zamiast instalowania oddzielnego radia mobilowego, jeżeli zawsze mamy przy sobie radio ręczne. Na tym zakończymy nasz test. Bardzo dziękujemy za wypożyczenie i za wsparcie firmie RTCOM i Pewna Łączność. Jeżeli chcecie, aby więcej takich filmików się pojawiało, napiszcie komentarz czy łapkę pod spodem. Też jeżeli macie jakieś pytania co do sprzętu, bardzo chętnie na nie odpowiemy i zwrócimy uwagę na jakieś kwestie, które Was interesują w kolejnych filmikach. Bardzo dziękujemy za uwagę i zapraszamy do oglądania naszych kolejnych produkcji.